Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na styczeń. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania noworoczne, ogólne oraz na miłość, też czytania na zimę, tutaj je gdzieś na pewno na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Ryby, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Tutaj jest 10 monet. Karta nie tylko pełni takiej finansowej i obfitości, ale też ona jest związana z poczuciem stabilizacji i z wielką mądrością. To widzę w tej karcie, właśnie w tej talii. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Przychodzi do Was karta sprawiedliwości i to jest fantastyczne, dlatego że gdzieś wychodzi na to, że coś, co Wam się należy, pieniądze, szacunek, spadek, alimenty, no mają gdzieś być tutaj Wam podarowane, macie je otrzymać. Dobrze jest też, słuchajcie, kierować sprawy na taką stronę sądową, jeśli potrzebujecie. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 8 monet i wychodzi na to, że nie będzie to jakiś bardzo pracowity miesiąc. Ewentualnie nawet jeśli będzie, to bardzo się to opłaca. Jak Wy się przedstawiacie? No Wy przedstawiacie się jako 4 monet i słuchajcie, jak na razie to macie, no oprócz tej karty sprawiedliwości, same monety. A monety są związane z takim komfortem, ze stabilizacją, ze sferą materialną, z nauką, no ale też z trygonem ziemi, czyli byk, panna lub koziorożec. Ciekawe, czy Wam to coś mówi. Jaka będzie rada? O, wybaczcie, karta wypadła. W radzie macie kartę kapłanki. Już wezmę tę wypadającą kartę, dlatego że no się pokazała, odkryła i uwielbiam kapłankę w tej talii. Jest jednym z powodów, dlaczego właśnie ją nabyłem. Czego nie robić, czego unikać? Unikać karty wizjonera i słuchajcie, w tej talii są 2 dodatkowe karty i no, właśnie jedna z nich Wam się trafiła, a z przełożenia jest paź kielichów, który jest pełen pogody ducha i radości. I słuchajcie, powiem tak, naprawdę niezłe czytanie. Widzę dużo komfortu, widzę poczucia stabilizacji, dużo mądrości i widzę, że przede wszystkim zajmują Was w tym miesiącu sprawy finansowe. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, z przełożenia paź kielichów może mówić o propozycji takiej niespodziewanej lub o tym, że niespodziewanie będzie Wam coś podarowane lub oddane. No może ktoś się pięknie zachowa i Was przeprosi lub odda jakieś pieniądze. Jeśli chodzi o pazia kielichów, to nie ukrywam, że w Waszym otoczeniu lub u Was no może gdzieś się pojawić dziecinka albo w ogóle ciąża i no dzięki temu na przykład trzeba będzie więcej odpoczywać, iść na urlop, czy pomóc komuś w opiekowaniu się na przykład dzieckiem. Na tej zasadzie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 10 monet i to przepięknie, bo to jest karta rodziny i takiej stabilizacji i komforcie radości płynącej właśnie z
takiego sielskiego, rodzinnego życia. Ale też tutaj w ogóle jest takie poczucie, że tak jak wy sobie pościelicie, no to tak się wyśpicie. Tyle, ile będziecie pracować, no tyle otrzymacie. I tutaj są widoczne jakieś efekty waszej ciężkiej pracy ostatnio. Czyli powiedzmy, no, jeśli ktoś stosował dietę i ćwiczenia, no to powiedzmy teraz polepszają się wasze wyniki badań, albo zaczynacie się lepiej czuć. I to oczywiście nie znaczy, że należy już tutaj skończyć z dietą i z ćwiczeniami, tylko właśnie dalej kontynuować, żeby było jeszcze lepiej lub żeby utrzymać obecny stan. W każdym razie widzę tutaj dużo satysfakcji z życia domowego i jeśli chodzi o finanse, raczej stabilnie. Przychodzi do Was karta sprawiedliwości i jest ona jasne związana z wagą, ale nie tylko, bo tak jak mówiłem wcześniej, ta karta jak najbardziej jest związana ze sprawami sądowymi, więc opłaca się kierować właśnie sprawy na drogę sądową. I też mam wrażenie, że w tym miesiącu będzie jakieś pismo, jakaś odpowiedź z sądu, która będzie ku Waszej uciesze właśnie na Waszą korzyść. I myślę, że jest to bardzo ważne. I zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi 8 monet. I jest to karta pracy. Więc wychodzi, że na to, że za dużo nie napracujecie się w tym miesiącu, albo nawet jeśli będzie sporo tej pracy, to macie takie poczucie, że jest ona opłacalna, że dostaniecie za Waszą pracę jakieś właśnie takie godne wynagrodzenie, albo angażujecie się w coś i widać tego efekty. Tutaj też widzę, że tak naprawdę małym nakładem jesteście w stanie osiągnąć duże sukcesy. I na przykład jeśli obawiacie się sprowadzać sprawę na drogę sądową, bo powiedzmy dużo to będzie kosztowało, czy tutaj dużo energii, czy czasu to zajmie, to zaczynacie patrzeć na to z takim innym okiem. Bardziej tak jakby długofalowo i bardziej skupiacie się na plusach, na tym, co możecie osiągnąć właśnie dzięki temu. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje, słuchajcie. Bardzo jestem ciekawy, ale zobaczcie, wy pokazujecie się jako 4 monet i też jeszcze tylko zaznaczę, że jeśli na przykład ktoś ostatnio, zajmuje się dziećmi lub powiedzmy pomaga komuś w wychowywaniu dzieci, to nie traktujecie tego jako pracę, a jako przyjemność, dosłownie. I wy pokazujecie się jako 4 monet, czyli ta karta pokazuje osoby stabilne, osoby, które umieją zarządzać swoimi finansami, swoim czasem. W ogóle przede wszystkim finanse macie w głowie i wydaje mi się, że ktoś szykuje się do inwestycji pieniędzy. I to myślę, że może być inwestycja w dom, w remont, nawet w taki nieduży remont, nawet na własną rękę, ale tu jest powiedziane, że jak najbardziej. I też jest powiedziane, że uda Wam się przytrzymać przy sobie jakieś pieniądze, jakieś dobra, które Wam się należą. I jeśli na przykład też powiedzmy zbieracie na coś pieniądze, co jest Waszym celem od jakiegoś czasu, to też jest powiedziane, żeby tych pieniędzy nie dotykać. Niech one sobie leżą, trzeba dalej oszczędzać, że tak powiem. W razie jest karta kapłanki, czy też papieżycy, którą bardzo lubię. I ona, słuchajcie, przedstawia pannę, albo byka lub koziorożca, więc tutaj z trygonem ziemi macie współgrać i współpracować. Ale ona jest przede wszystkim taką mądrą osobą, która ma wgląd w siebie, kieruje się intuicją, umie wyciągnąć doświadczenie z przeszłości i z tego, co jej się przydarzyło lub na chwilę obecną przydarza, więc kierować się intuicją, nie pozwalać innym na to, aby podważać Wasze sukcesy, czy Wasze wykształcenie na przykład. Tu jest powiedziane, żeby też właśnie rozmawiać z urzędnikami, czy z osobami, które są wyżej postawione. Z takimi trzeba dobrze współgrać, dobrze żyć. Też jest powiedziane, że macie być dla kogoś autorytetem.
dla osoby, która jest troszeczkę nieogarnięta życiowo i czy to jest wasze dziecko, wnuk, sąsiad, czy słuchajcie, kuzyn, to nieważne. Ale tu jest powiedziane, że płynie z was ogromna mądrość i komuś naprawdę bardzo możecie pomóc, inspirując tę osobę do tego, no, co ma ze sobą zrobić i z życiem. Unikać karty wizjonera. I to jest właśnie ciekawe, bo to jest jedna z 2 dodatkowych kart w tej talii. I tu jest powiedziane, żeby przede wszystkim myśleć długofalowo, czyli no już odkładać te pieniądze albo nie ruszać oszczędności, no bo wiecie, powiedzmy, macie cel zbudować dom i odkładacie na to pieniądze już od jakiegoś czasu. I na przykład w tym miesiącu macie widzimisię, żeby kupić sobie nowe, no nie wiem, perfumy. Coś, co jest super, ja mam dużo, ale nie jest wam potrzebne teraz. Więc czy opłaca się wyciągać z konta i mieć mniej na dom upragniony, po to, żeby sobie poprawić nastrój tymi perfumami? No chyba nie. Długofalowo lepiej odkładać na dom. No bo też, słuchajcie, uszczknięcie oszczędności raczej was oddali od osiągnięcia celu. Czyli jak patrzeć daleko, szeroko, poza horyzont, długofalowo. I tak, no, jeśli chodzi o inwestycje pieniędzy, tu jest powiedziane, że jak najbardziej to się przyda. Zwłaszcza właśnie w remonty i w nieruchomości. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca i wejścia w nowy rok. A propos czytań rocznych, są już one na moim kanale, tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.